Jedzenie było rewelacyjne, wyśmienite. Tutaj piękna plaża jest w Guadalajara. Polecam, fajna knajpka. Obrałem troszkę inną drogę. Tradycyjnie witam się z Wami kolejnego dnia. Plan miał być dzisiaj troszeczkę inny. Jak widzicie, w tle jest pogoda tragiczna. Chociaż widzę, że ludzie biegają, sport uprawiają. Natomiast miałem z rana wstać, wstałem rano i miałem nagrać timelapsa takiego krótkiego ze wschodu słońca. No ale niestety padało, pokrzyżowało mi to plany. Wyjeżdżam dzisiaj do Barcelony. Tak jak widać, ja płaczę, Nicea płacze. Rozstajemy się kolejny raz. Niestety miałem kupę planów jeszcze, żeby do wieczora się pokręcić, ponagrywać trochę jakichś fajnych widoków z drona, ale niestety jest jak jest. Plany trzeba korygować i lecę teraz w stronę Barcelony. I kto bogatemu w deszcz zabroni się ładować? Bogatego prąd nie kopie. Cześć, witam się z Wami tradycyjnie kolejnego dnia. Słuchajcie, wylądowałem w końcu nie w Barcelonie, trochę plany się pokrzyżowały, pojechałem trochę dalej. Pojechaliśmy odwiedzić szwagra i szwagierkę. Szwagra jeszcze nie ma, nadciąga powoli, ale my się tutaj zadekowaliśmy w pięknym, słonecznym Guadalajara. O, tak to wygląda, ich osiedle. Tu jeszcze jakiś taki basen w remoncie jest. Myślę, że to tylko kwestia czasu, jak go zrobią. O, tu jak fajnie, jakieś boisko jest. Zobaczcie, jak to wygląda. O. Ale co najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest taka pogoda luks i jest, nie wiem, teraz w tej chwili około pewnie 20 stopni, a ma być jeszcze cieplej. No i to jest właśnie bomba, taka temperatura w środku zimy. Do tej pory, jak zacząłem moją podróż tutaj, ten mój mały tak zwany Eurotrip, no to nie trafiło mi się, żeby spędzić w takim cieple trochę czasu, a tutaj taka miła niespodzianka. O, tak to wygląda, słuchajcie, jakieś palmy. Boże, jakiś taki kurwa spuchnięty jestem. Nie wiem, może po tej trasie, bo powiem Wam, że zakładałem, że będę jechał 6,5 godziny do Barcelony. W Barcelonie i pogoda, i następne dni związane z pogodą też musiałem tak dopasować, żeby, wiecie, jak najmniej wyłapać dni z deszczem, no bo wiecie, też nie wyjeżdżam na wakacje, na ferie po to, żeby siedzieć w deszczu w domu. Taką pogodę to ja sobie mogę zaserwować u siebie zostając, bo w tej chwili jest albo deszcz, albo śnieg, zimno jak jasna cholera. Wracając do tematu, powiem Wam tak, miałem jechać 6,5 godziny z Nicei do Barcelony, ale trasę przeciągnąłem trochę dłużej, o kolejne 5 godzin i od godziny 11 do godziny, chyba tutaj byliśmy 12, czy wpół do pierwszej, jakoś tak, 12 albo wpół do pierwszej tutaj byliśmy. No i myślę, że warto było, nawet po tej pogodzie, jaką w tej chwili tutaj widać, warto było jechać. Dzisiaj coś też pewnie zaplanujemy.
Idę teraz do samochodu po resztę rzeczy, żeby się tutaj rozpakować. No i coś będziemy planować, bo uderzymy albo do Alicante, albo tutaj gdzieś po okolicy, zobaczymy co fajnego można zwiedzić. Wcześniej też, jak byłem na tym wcześniejszym tripie 2 lata temu, no to też zwiedziłem tutaj Alicante dosyć szczegółowo. Wiem co i jak, wiem jak się poruszać, więc coś wybiorę i coś zobaczymy. Postaram się jak najwięcej ciekawych rzeczy tutaj ograć, a czy starczy mi czasu, to zobaczymy, bo tradycyjnie moje plany nie zawsze pokrywają się z tym, co uda mi się nagrać. Wziąłem z samochodu, przeodziałem okular, bo powiem Wam, że jak zobaczyłem, w jakiej lekkiej rozsypce jestem, jak ja wyglądam po wczorajszej trasie i po wczorajszej gościnie, jaką szwagierka nas tutaj przywitała po staropolsku, więc powiem Wam, że nie nadaje się to na wizję, ale jak już nagrałem, to wrzucę. Dawno się nie widzieliśmy, więc fajnie było tutaj chwilę posiedzieć, pogadać. Zostaniemy tutaj parę dni i tutaj dookoła komina będziemy latać i zwiedzać. A jest co zwiedzać, bo jest parę fajnych miejsc w Alicante. Tutaj piękna plaża jest w Guadalamar. Piękna plaża jest, a także powiem Wam, chciałbym zobaczyć, jak wyglądają tutaj okolice Torrevieja. No i tak, blisko jest do Kartaginy, blisko jest do Benidormu w miarę, więc te okoliczne miejscowości, miejsca chciałbym odwiedzić to tak na spokojnie. Bo taką trasę w biegu to ja już przerabiałem, było super pięknie, ale powiem Wam, że wróciłem tak wyczerpany i wymęczony, chociaż z głową pełną wrażeń, doświadczeń i super miejsc odwiedzonych. No ale to była taka rzeźnia, bo powiem Wam, że rano wstawaliśmy, śniadanie, szybko na miasto, zwiedzaliśmy cały dzień na mieście, zwiedzaliśmy i na świętą noc leciałem w trasę do kolejnego miejsca, do kolejnej miejscowości i tak codziennie było prawie przez 2 tygodnie, w sumie tylko chyba w Barcelonie i właśnie w Alicante zagościliśmy dłużej jak jeden dzień. Tu byliśmy bodajże chyba po 2 dni tutaj siedzieliśmy i odpoczywaliśmy, zwiedzaliśmy. A tak to cały czas był młyn. Tak jak powiedziałem, zostaniemy tutaj parę chwil dłuższych, parę dni, a efekty zobaczycie niebawem na moim odcinku. Do zobaczenia, na razie, cześć. Zobaczcie, tam w oddali widać górę soli. I tu są takie płytkie laguny w okolicach Guadalamar i Torrevieja, gdzie zbierana jest sól z tej wody. Tutaj w okolicach Torrevieja i Guadalamar del Segura mamy takie ogromne zbiorniki z solą, ogromne tereny, z których tutaj z tej wody wytwarzana jest sól. Tam pokazywałem Wam z tyłu, tam za mną, są takie ogromne połacie, ogromne góry soli, no, która czeka na przetworzenie. Jako ciekawostkę Wam powiem, że tutaj w okolicy Torrevieja jest takie jezioro, które w lato zmienia swoją barwę i jest różowe. Dlatego właśnie między innymi te flamingi mają takie namaszczenie, taki kolor różowy, dlatego że one rodzą się białe, ale przez to, że jedzą te krewetki, ich te namaszczenie, te pióra, ta skóra taka się robi różowawa.
Jestem już tutaj na parkingu pod Zamkiem Świętej Barbary. Jest to najbardziej charakterystyczny punkt, jeśli chodzi o Alicante. Można go zobaczyć z każdego miejsca tak naprawdę miasta. Znajduje się cała panorama, no może nie cała, z pół miasta możemy zobaczyć z tutaj tego wzgórza z parkingu. Natomiast jak wejdę na samą górę, przypuszczam, że 360 stopni cała panorama Alicante będzie w zasięgu ręki. Tutaj jest ten parking. O, tutaj jest ten parking, a tam jest wejście na zamek. O, tutaj kawałek niżej jest jeszcze drugi parking. Jakbyście tutaj nie mieli miejsca, tu też jakoś można się wcisnąć. No i oczywiście też piękna panorama w tle. Ze wzgórza zamku widzimy całą panoramę Alicante, miasta we wschodniej Hiszpanii, które leży w regionie Walencja. Na dziedzińcu zamku były kręcone dwa filmy, dwa horrory: El Conde Dracula z 70 roku i Dracula kontra Frankenstein z 74. Tutaj krzykaczka poszła. No stanie człowieku stanęła tutaj na tej wieżyczce i mimo tego, że odszedłem ze 20 metrów dalej, to tak się darła do słuchawki, że wszyscy musieli ją słyszeć. Jak po rusku tam coś nawija i krzyczy do drugiej osoby po drugiej stronie słuchawki. Dosyć mocny wiatr jest, więc sorry za dźwięk, który na pewno będzie w jakimś stopniu zakłócony. No i też to krzyżuje moje plany, jeśli chodzi o opuszczenie drona tutaj z góry zamku. Z drugiej strony nie byłbym sobą, gdybym tej próby nie podjął. Tak więc za chwilę sobie usiądę tutaj na ławeczce i spróbujemy pocisnąć z dronem. Zobaczcie, jaką piękną modelkę mam na tle Alicante i w ogóle się nie boi. Za mną w tle widzicie zamek, a to oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że moja wizyta w tym miejscu dobiegła końca.
Przepiękne miejsce, każdemu polecam. Jest to mega turystyczne miejsce, jeśli chodzi o Alicante, ale ma tyle uroku w sobie ten zamek i te widoki z tego zamku. Jest to najlepszy punkt widokowy, tak jak Wam wcześniej mówiłem. I nawet samo dojście, słuchajcie, z tego zamku do parkingu, czy tam odwrotnie, wcześniej szliśmy z parkingu do zamku, to jest nie lada przeżycie. Zobaczcie, jaka panorama z prawej strony się rozpościera. Samo to jest nie lada atrakcją, jak idziesz i po prawej stronie masz takie widoki. Zresztą zaraz przełączę na tą drugą kamerę z przodu, zobaczyć. Przepiękne miejsce, przepiękne widoki. No nie da się nie lubić tego miasta. A tam w tle jest arena byków, która jest tylko raz w roku uruchamiana na święto, które odbywa się w czerwcu. Polecam wszystkim, chociaż sam nie byłem, ale wiem tutaj od szwagra i szwagierki, którzy mieszkają na stałe w Hiszpanii, w Alicante, że jest to świetny festiwal, który odbywa się 24 czerwca. Jest to taki festiwal połączony z karnawałem, wiecie, przebieranie się w różne stroje i świętowanie na ulicach miasta. Tradycyjnie w super formie nie jestem, bo jak mówię, to ten oddech też nie jest jak u sportowca, to nie jest oddech Lewandowskiego, więc z góry przepraszam, jeżeli gdzieś tam w materiale trafią się jakieś takie zadyszki czy inne przeciągnięcia oddechów. Ale co, no samo życie jest jak jest, tego nie zmieni. Nie zmienię na razie, ale nie jest powiedziane, że parę kilo jak się człowiek zrzuci i w lepszej kondycji będzie, to i ten głos, ta dykcja będzie zupełnie inna. No ale na to jeszcze chwilę musimy poczekać. Jest waga dojechana do maksimum, więc dużo roboty przede mną. Pamiętajcie też, nie zostawiajcie żadnych rzeczy na parkingu w samochodzie na wierzchu. Bierzcie najlepiej to ze sobą, bo kilka razy tutaj widziałem, że też były jakieś tutaj zajeżdżania samochodem przez takich różnych typów spod ciemnej gwiazdy, więc szkoda szyby, szkoda, żeby nam tutaj jakieś cenne rzeczy zginęły. O, już w oddali widać mój samochód. I kto przyjechał się pożegnać? Moja modeleczka. Pa, pa. Jestem w tej chwili na dole tutaj na tej promenadzie, która jest ułożona z 6 milionów płytek, a obok wzdłuż mamy port, no i dalej wybrzeże Costa Blanca. Niestety od ostatniego mojego tutaj pobytu w Alicante deptak się trochę zmienił. Nie wiem, czy to jest tylko sezonowo, czy już na stałe te budy stoją, ale wygląda to koszmarnie. Plus te remonty, które są wszędzie dookoła. No ale remonty jak to remonty, wiadomo, być muszą, ale te budy, tragedia. Dame más, tengo apetito como tigre bengalí. Sentido que nunca se quita, conocido y todo facilita. Si que dis... O! Dancing Queen! W tle na deptaku znajduje się restauracja, w której próbowałem danie, takie rybki, takie smażone na gorącym tłuszczu i no i jak tradycyjnie owoce morza. Danie kosztowało jakieś 15 euro. Czyli no jak na europejskie standardy to tak w miarę, jak na polskie no to dosyć drogo moim zdaniem, ale nie polecam, wszystko jakieś takie bez smaku. Jakbym nie polał cytryną, to w ogóle żadnego chyba bym smaku nie wydobył z tego jedzenia. No ale nic, tutaj zaraz za tą restauracją, jestem mniej więcej tutaj
w tym miejscu. Za tym budynkiem jest taka uliczka równoległa, gdzie jest knajpa Tapas Can się nazywa bodajże, ale jak byłem wcześniej, to była kolejka, nie chciało mi się czekać, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj tam zajdę i spróbuję lokalnych tutaj przysmaków, lokalnych tapasów. I bardzo fajna cena, bo tam jest chyba euro 50 za każdy tapas i 80 centów za piwo. 80 centów za piwo i euro 50 za lokalny tapas różnego rodzaju, tam z rybami, z takimi smażonymi, z łososiem, a to z lokalną szynką, a to z serem, a to z czymś tam. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać i Wam pokazać. Jeszcze dzisiaj zajdę tutaj do tego portu, bo tutaj naprzeciwko tej restauracji mam port przy deptaku, tu chcę jeszcze zajrzeć. No i pewnie już, tak jak widzicie, słońce jest tutaj na horyzoncie już coraz niżej, więc dużo nie zdążę dzisiaj nagrać. Dzisiaj takie miejsca odwiedziłem bardzo turystyczne, bardzo takie popularne w Alicante, a jutro chciałbym zaplanować sobie więcej ciekawszych miejsc, więcej nietypowych miejsc. Kurczę, no trochę będzie też jutro nie za ciekawie, bo ma cały dzień padać, ale może jakoś tak to wycyrkluję, żeby coś ciekawego zdążyć nagrać i zdążyć sobie pokazać. Może zanim ten deszcz się rozpęta, to ja zdążę swoją tutaj pracę wykonać. A tak jak wiecie, jak Wam mówiłem, to moje nieprzygotowanie, jeśli chodzi tutaj o zwiedzanie, jest spowodowane tym, że dzisiaj miałem zwiedzać Barcelonę, dzisiaj miałem być zupełnie w innym miejscu, ale los i życie pokrzyżowało moje plany, a może nie pokrzyżowało, tylko po prostu obrałem troszkę inną drogę. Być może uda mi się do Barcelony wskoczyć na powrocie, jak będę wracał, a jak nie, no to przyjadę po prostu, kiedyś przyjadę jeszcze tak na spokojnie, zwiedzę, żeby nie w pośpiechu, żeby wydobyć wszystkie fajne, pokazać wszystkie fajne miejsca, które warto odwiedzić w Barcelonie, no i pokazać Wam, jak to miasto wygląda od każdej możliwej strony, jaką będę w stanie zwiedzić i pokazać Wam na YouTubie. Ludzie na różne rzeczy zbierają, każdy ma jakieś inne potrzeby. Polecam, fajna knajpka. Właśnie tu są te lokalne tapasy. Knajpa się nazywa The Tapas. Za chwilę tam wejdę i będziemy próbować. Cheese, okay, thank you. Widzona kaszaneczka, cebuleczka i jajeczko sadzone. Na ostro. Tam, że trochę z żalem opuściłem ten lokal, bo naprawdę jedzenie było rewelacyjne, wyśmienite. A jednym z lepszych tapasów, takich w połączeniu, powiedzmy, kuchni polsko-hiszpańskiej był tapas z kaszanką, tuszoną cebulą i jajkiem na ostro. Powiem Wam, że eksplozja smaków. Wpadłem do parku, trochę się wyciszyć. Tutaj jest ten park z tymi fontannami. O. Natomiast tutaj za chwilę jakaś taka grupa w podeszłym wieku coś będzie jakiś tutaj wyczyniała taniec albo jakąś taką może grubszą tiktokową akcję. Wchodzimy jeszcze
po drodze na ulicę Grzybową, po drodze na parking. O, tak ta uliczka wygląda. Nastał wieczór, na dzisiaj koniec tego filmowania. Na spróbowanie na początek wjechało hiszpańskie piwo India Pale Ale. Zobaczymy, co to jest warte. Ja jakimś wielkim piwoszem nie jestem, ale do informacji piwoszy takie 4 małe IPy kosztują w Hiszpanii 5 euro. Ja jak już mam się czegoś napić, to lubię się napić szkockiej z lodem albo szkockiej z kolą, to w zależności od nastroju. Dzisiaj natomiast mój wybór padł na wenezuelski rum, więc za chwilę zobaczymy. O, tutaj fura stoi, grzecznie czeka. Tam w oddali jest Królestwo Szwagrów. No co, a ja już kolejny raz się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, a ja na dzisiaj kończę już ostatecznie nagrywanie i idę trochę złapać spokoju. Na razie, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.